Ciekawe, czy się nam uda. W dzisiejszym odcinku szukamy maskonurów. Znajdujemy się w miejscu o nazwie, którą widzicie powyżej. Wybaczcie, ale nie da się poprawnie wymówić nazw w języku islandzkim. Jest to niewielki półwysep lub cypel, znany dawniej przez angielskich żeglarzy jako Cape Portland. Położony w pobliżu miejscowości Vik i Myrdal, stanowił do 1918 roku najdalej na południe wysunięty punkt Islandii. Przyszliśmy na maskonury, a w końcu patrzymy wszyscy na plażę. Ale tam są jednak. Oczywiście możecie też już zobaczyć słynną czarną plażę, która robi niesamowite wrażenie, ale nie bójcie się, bo jeszcze będzie z nią inny odcinek, w którym nie dość, że przejdziemy się po tym czarnym piachu, to jeszcze o mały włos nie doszło do tragedii, ale o tym dowiecie się kiedy indziej. Gdzie jest nasz przewodnik? Nie wiem. Tam poszedł. Do góry, chodź, idziemy. I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal. Idziemy oglądać maskonury. O ile będą. Zaraz zobaczycie te małe łobuzy. O, widzicie? No. Biegnij, biegnij. Tam są. To miejsce jest jednym z najatrakcyjniejszych na Islandii do obserwowania ptaków morskich, szczególnie jeżeli chodzi o maskonury. Poza Islandią maskonura można spotkać na północnoatlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej, Grenlandii, na Wyspach Owczych, atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego, Wyspach Brytyjskich oraz na bretońskich wybrzeżach Francji. Sylwia, tu są. Adrian, tutaj jeszcze fajnie. Maskonur uważany jest przez ludy północne za pośmiertną postać marynarzy i rybaków, którzy zginęli na morzu. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody maskonur od 2015 roku jest uznany za gatunek narażony wyginięciem. Dajcie mi coś do jedzenia. Ale ładne widoki, nie? Patrzcie, tam. Leci tu coś u góry, chyba mewa. Tam jest jeszcze statko. Widać jak się patrzą, widać jak się patrzą. Siedzi skubany. Parosów. Idź na górę. Idziemy na górę, no i tam bliżej można dojść. Nie wołają, daj. To nie gołębie. To nie polskie było. Główny pokarm maskonurów to drobne ryby pływające ławicami. Żywi się też małymi skorupiakami wyławianymi z morza. Podczas pływania pod wodą skrzydła służą mu za wiosła. W poszukiwaniu dobrych łowisk przemierza często duże odległości. Oddalać może się nawet do paru kilometrów od lądu. Cały dzień dzisiaj pada. Cały dzień. Od rana do końca dnia. Patrzcie jak ładnie. Widać wszystko.
Jakbym tej kamery GoPro nie kupił, nie ma szans. Tu telefonem nie ma co nagrywać, bo od razu mokry. Nie ma co. Tu już nie widać. Zakaz chodzenia. Pewnie robią tam zdjęcia, bo widzę wydeptana ścieżka, ale nie ma co. Tam nawet na Instagramie dziocha brała tego maskonura w ręce i... Tak? Pokazywałem. Co? Tu stoi jeden. Nie ma maskonurów prawie w ogóle. Troszeczkę tam. Parę grupek, parę rodzinek. Takie małe gołębie, tylko śmieszniejsze. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. No tutaj macie trochę lepszy widok na te ptaszki. Z tego co widziałem, to nie ma ich tu aktualnie za dużo. Natomiast bywają dni, kiedy są ich tu całe gromady. Wszystko zależy od miesiąca, w jakim przyjedziecie na Islandię. Ja wybierając się w podróż tutaj kierowałem się, aby trafić w najcieplejszy i najbardziej słoneczny miesiąc. A więc mam całodniowy deszcz i 18 stopni ciepła. Udało nam się trochę lepsze zrobić zdjęcie w końcu na tych maskonurach. Ale niestety Włoszki stały. Wybaczcie, ale bardzo niecenzuralnie mówiłem tu o paniach, które blokowały cały widok przez 10 minut. Że idziemy dalej. Jest tu jeszcze kilka punktów. Ja na ogół jestem dosyć cierpliwy i rozumiem, że każdy podróżuje w innym celu. Natomiast sam mam zasadę, że jak jestem w miejscu turystycznym i widzę, że masę ludzi czeka za mną, aby zrobić zdjęcie, bo akurat stoję w jedynym punkcie, gdzie nazwijmy to ładnie widać atrakcję, to staram się jakoś jak najszybciej zrobić swoje i idę sobie na bok, ustępując kolejnym, bo wiem, że większość ludzi i tak jest tu tylko na chwilę i musi lecieć, dalej nie mając czasu stać i powtarzać sobie jednego zdjęcia 20 razy. Po zobaczeniu maskonurów przeszliśmy dalej wzdłuż wybrzeża, aby podziwiać klify. Takie widoczki jeszcze mamy. Tam były te maskonury. Ale ładne widoki, a jakby było słońce, to już w ogóle. No. Wszystko by było widać. Tam jak fale fajnie nawalają. Wulkaniczne skały w tym miejscu tworzą klify o wysokości dochodzącej do 120 metrów. Nieco dalej na wschód napotkać można bardzo unikalne formacje skalne, wyłaniające się z oceanu. Wysokie na kilkadziesiąt metrów skalne iglice są jedną z atrakcji turystycznych położonego niedaleko Viku. Najwyższa z nich, mierząca 56 metrów, została po raz pierwszy zdobyta przez człowieka w 1893 roku. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
as you feel. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ja sobie idę tam. Pochodź. Jak widzicie, panuje tu bardzo surowy, mroczny klimat, który ja osobiście bardzo lubię. Widoki na Islandii są przepiękne i warte każdego grosza. Ale tak, ja muszę tak, żeby nie było stresu. Ale ładnie. Ładnie musi być, jak jest pogoda. To tutaj. Taki tam punkt widać. Jeszcze idziemy w ostatnią część tutaj możliwą tej wyspy. To jest taki fajny łuk. Area closed. Te nasi tu są. Fajnie fale walą. Widać? Widać. Tyle. O, jak fajnie, ja. Ty tego nie widzisz. Nie. Nie właź. Nie właź tu, niebezpiecznie. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to Dobra, the mat. bo stoimy w miejscu, gdzie nie wolno stać. Tutaj, gdzie stałem na skałach, trzeba bardzo uważać, aby nie poślizgnąć się i nie wpaść do morza. Ale to chyba najmniejszy problem przy upadku z tej wysokości. Widać? Bo już nie mogę też tu stać. Nie chodzi. Idziemy.